Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, z tej strony Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Pamiętajcie, że do każdego z naszych filmów, łącznie z tym, który teraz oglądacie, dostępne są napisy i jeśli macie ochotę obejrzeć film bez dźwięku, włączajcie sobie napisy. A dziś nietypowo, bo nie tylko ja w tym filmie wystąpię, ale również koledzy z firmy Dandy Horse. Myślę, że każdemu z Was ta marka jest znana, a jeśli nie, Dandy Horse zajmują się budową kół topowej jakości. My z chłopakami znamy się od dawna i też ten film powstał dlatego, że lubimy się w różne sposoby i na różnych płaszczyznach uzupełniamy. Nasza wiedza też się gdzieś zasklepia, wymienia i myślę, że razem możemy fajnie poprowadzić dany temat i odpowiedzieć na Wasze pytania, które na pewno się pod tym tematem pojawią. Chciałem też Was poinformować, że nasz serwis posiada autoryzację marki Dandy Horse i jeśli posiadacie ich właśnie koła, ich sprzęt, zapraszamy do nas na ulicę Indiri Gandhi 27, tuż przy stacji metra Imielin i my tymi kołami zajmujemy się z błogosławieństwem chłopaków z Dandy Horse. A dzisiejszy temat to oczywiście pochodna kół, czyli mechanizmy sprzęgające w piastach. Wiele osób, stojąc na początku swojej przygody z kolarstwem, ale nie tylko, doświadczeni rowerzyści również mają takie rozterki, zastanawia się nad tym, jaki mechanizm sprzęgający wybrać, od czego zależy dźwięk, jak należy serwisować takie piasty, która jest lepsza, która gorsza. Jedni są zdania, że najlepszą piastą jest ta, która jest najgłośniejsza. I myślę, że takie osoby są z mojego doświadczenia w większości, ale oczywiście są także te osoby, które wolą ciszę i kiedy nic im w tej jeździe nie przeszkadza. Od czego zależy dźwięk mechanizmu sprzęgającego? Od czego zależy trwałość mechanizmu? Które systemy są lepsze, które są gorsze? Każdy z nich ma swoje wady i zalety, a my w tym filmie postaramy się przybliżyć Wam każdy z nich i mamy nadzieję, że dzięki temu filmowi będziecie mogli wybrać właściwą piastę dla siebie i dla swoich zastosowań. Pierwsza sprawa, jakie mechanizmy sprzęgające wyróżniamy. Ja przygotowałem tutaj kilka popularnych rozwiązań i pozwólcie, że zacznę od klasyki retro, czyli piasty Shimano XTR serii 950. Na klasycznych zapadkach mamy tutaj tytanowy bębenek. Dlaczego tytanowy? Otóż takie bębenki stosuje się i stosowało dlatego, że po pierwsze są znacznie bardziej wytrzymałe niż aluminiowe, a lżejsze od stalowych. Jak brzmi bębenek Shimano na dwóch zapadkach? Tutaj ten dźwięk jest całkiem doniosły, dość głośny, ale też dlatego, że ja robiłem serwis tej piasty i tutaj nie ma tak dużej ilości smaru na zapadkach jak fabrycznie, stąd ten dźwięk jest właśnie bardziej doniosły. Normalnie te piasty są całkiem ciche, niemniej właśnie kiedy wykona się stosowne zabiegi, tego typu dźwięk można uzyskać. Jak wspomniałem, są tutaj dwie zapadki w wersjach szosowych, czyli w Dura-Ace. W niektórych wersjach szosowych były 3 zapadki i uzyskiwało się większą ilość zazębień na pełnym obrocie tego bębenka. No i w tym momencie nie będę go oczywiście rozbierał, no byłoby to dość karkołomne zadanie, ponieważ tutaj należy z tym się długo pobawić, ale kiedyś może, jeśli będzie potrzeba, ja taki film dla Was wykonam. Także jest to pierwsze rozwiązanie. I mechanizmy zapadkowe, tutaj mam bębenek, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Tutaj w sam raz mamy bębenek przeznaczony do łożysk tak zwanych maszynowych. Mamy 6 zapadek opartych, każda na swojej sprężynce. I taki bębenek
wchodzi w korpus piasty, w którym są wycięcia, które z kolei zasklepiają się z tymi zapadkami i dzięki temu piasta w jedną stronę może mieć tak zwany jałowy wolny obrót, a w drugą stronę te zębatki klinują się w tych wycięciach, no i możemy napędzać koło roweru. 6 zapadek oczywiście można powiedzieć jest lepsze niż 2 w Shimano, zresztą piasty Shimano miały to do siebie, że dość często podczas jazdy bardzo charakterystycznie strzelały, ale wbrew pozorom też jest to dość trwałe rozwiązanie i przy właściwej konserwacji, przy właściwym obchodzeniu się z taką piastą myślę, że ma szansę naprawdę przetrwać wiele. Taka piasta, nieco bardziej nowoczesna, z zapadkami, również jest całkiem fajnym rozwiązaniem i kiedy piasta nie jest tutaj zanadto odchudzona przy tychże zapadkach, o czym powiem Wam za chwilę, to również ma szansę przy właściwej konserwacji naprawdę długo i dobrze służyć. Kolejnym systemem, coraz bardziej popularnym i właściwie myślę, że bardziej popularnym jak piasty z zapadkami, jest wersja piast z tak zwanym ratchetem. Ratchet w naturalny sposób od razu kojarzy nam się z piastami DT, a tak naprawdę jeszcze z piastami Higi, ale tutaj o tym możecie doczytać w naszym i chłopaków z Dandy Horse artykule, a piasta z ratchetem, w tym przypadku jest to Trail Mech, brzmi w taki sposób. Jak widzicie, jest to naprawdę głośne rozwiązanie, ale też nie zawsze. Przykładowo nowe piasty DT wcale nie są takie głośne jak te niegdysiejsze i stara Higi potrafiła być znacznie głośniejsza niż współczesna 240. Także nie jest to standardem, że piasty zapadkowe są cichsze, a piasty z ratchetem są głośniejsze, aczkolwiek jakieś takie uproszczenie myślę, że też można zastosować. I teraz rozbierzemy taką piastę, aby pokazać Wam, co siedzi w środku. To jak widzicie, rozkręcenie piasty Trail Mech jest bardzo proste i już możemy zdjąć bębenek. I tutaj mamy pierwszą część ratcheta, a tutaj wewnątrz, mam nadzieję, że dobrze to widać, jest druga umieszczona. Pod nią sprężyna odpowiada za właśnie klinowanie się bądź rozprzęganie tego mechanizmu. I kiedy sobie złożymy, wydaje właśnie taki bardzo doniosły dźwięk. Kolejnym systemem sprzęgającym jest system oparty o sprzęgło rolkowe. Starsi widzowie mojego kanału, też bardziej doświadczeni, na pewno pamiętają piasty Shimano o wdzięcznej nazwie Silent Clutch. Było to właśnie sprzęgło oparte o mechanizm rolkowy. I takie sprzęgło jest po pierwsze ciche, a po drugie zapewnia praktycznie zerowy martwy punkt na pełnym obrocie piasty. I czym jest ten martwy punkt? Jeszcze to jest też dobre pytanie. Martwy punkt to jest moment, w którym bębenek wykonuje taki jałowy ruch przed zasprzęgleniem się. Tutaj akurat w piaście Trail Mech ten ruch jest bardzo mały, ale teraz zerknijcie na piastę XTR sprzed wielu lat i tenże właśnie martwy punkt tutaj już jest, tak jak widzicie, naprawdę duży. Ta piasta obraca się bez żadnego zazębienia, jak widzicie, w tak naprawdę dużej płaszczyźnie. A dlaczego duży martwy ciąg jest zły? Ano dlatego, że jest to moment obrotowy w piasty, w którym ta piasta właśnie nie jest zasprzęglana i kiedy chcemy szybko ruszyć, czy dokonać właśnie jakiegoś szybkiego zrywu, ataku, to szczególnie ma znaczenie podczas jazdy szosowej w grupie albo w przypadku roweru MTB, kiedy na przykład chcemy szybko podrzucić koło na podjeździe, bardzo takim intensywnym. Musimy wykonać taki właśnie najpierw pusty jałowy ruch korbą do momentu, aż ta piasta nam się zasprzęgli. I tutaj naprawdę w tym XTR-ze tenże ruch jest bardzo duży, ale też piasta miała jedynie 18 punktów zaczepienia na pełnym obrocie. Tutaj piasta Trail Mech ma znacznie tych punktów więcej, jak również
taki system zapadkowy z 6 zapadkami również będzie w tym zakresie lepszy. Ale właśnie wracamy do wspomnianej piasty z mechanizmem sprzęgającym w oparciu o sprzęgło rolkowe i tutaj mamy amerykańską piastę Onyx, której właśnie przedstawicielem, dystrybutorem są panowie z firmy Dandy Horse. I to sprzęgło jest po pierwsze ciche, zobaczcie sami, to jest po prostu bezgłośne sprzęgło. Tutaj dźwięk wydaje jedynie obracająca się oś, obracające się łożyska i to naprawdę jest świetny efekt, ciężki do oddania na kamerze, ale tutaj po prostu nie ma najmniejszego obrotu jałowego. To sprzęgło naprawdę napędza piastę od razu. Nie ma po prostu żadnego tego pustego obrotu, który właśnie widzieliśmy w piaście XTR, czy nawet w piaście Trailmech. Tutaj to sprzęgnięcie następuje po prostu od razu i jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Czy któreś z tychże rozwiązań jest lepsze, jedno ma przewagę nad drugim, czy też nie? Może zacznę od sprzęgła rolkowego, jako wydaje mi się najmniej znanego. To sprzęgło jest najbardziej ciekawe, jeśli chodzi właśnie o szybkie sprzęganie, czy o dźwięk, którego nie wydaje, ale z kolei tego typu piasty z reguły mają jedną wadę, mianowicie jest to relatywnie wysoka masa i na pewno tego typu rozwiązania są cięższe od dwóch pozostałych, przez co rzadziej wybierane i nie każdy w tej dzisiejszej pogoni za niską masą chce jeździć na ciężkiej piaście. Również serwis nie należy do najprostszych, może też nie jest bardzo skomplikowany, ale jednak wymaga nieco większej atencji, nieco większej wiedzy i umiejętności niż w pozostałych dwóch przypadkach. A co w przypadku sprzęgła z zapadkami? Jeśli mówimy o takim klasycznym sprzęgle Shimano, jest to, tak jak wspomniałem, już dość trwałe rozwiązanie przy odpowiednim serwisie. Nawet tak naprawdę, kiedy te kulki nam się zużyją, kiedy bieżnie będą posiadały wrzery, to sprzęgło potrafi się kręcić w nieskończoność i nawet te olbrzymie wrzery, olbrzymie luzy, można powiedzieć, że nie będą mu przeszkadzały i ono dalej sobie może działać. Także to są jego olbrzymie zalety. Jego wady to właśnie bardzo mała liczba zazębień na pełnym obrocie piasty, jak również wysoce skomplikowany serwis, bo do tego trzeba po pierwsze odpowiedniego narzędzia, po drugie odpowiednich umiejętności, wiedzy, jak również tu są takie dwa rzędy kuleczek. Ja teraz Wam pokażę na zdjęciu, jak wygląda rozebrane sprzęgło XTR-a. Jak widzicie, jest dość skomplikowane, te kuleczki są maciupeńkie i trzeba cierpliwości, żeby to wszystko właściwie poskładać. Na koniec mechanizmy z ratchetem. Tutaj tak naprawdę nie ma reguły, ponieważ serwis jednego i drugiego rozwiązania może być równie prosty, a również może być skomplikowany. I myślę, że to skomplikowanie częściej zdarza się jednak w piastach z ratchetem, ale może niekoniecznie w tym rozwiązaniu, bo tutaj, tak jak pamiętacie, wystarczy rozkręcić, wystarczy wyjąć bębenek, tutaj tę uszczelkę i mamy dostęp do całości mechanizmu sprzęgającego. Ale na przykład w piastach typu Chris King ten serwis jest bardzo skomplikowany, ponieważ wymaga najpierw ekstrakcji łożyska z korpusu piasty, później też trzeba za pomocą niekiedy specjalnych narzędzi ten system umieć właściwie rozłożyć. Także tutaj nie ma reguły, natomiast jeśli miałbym całość uśrednić, to myślę, że współczesne piasty, nie dotyczy to piast starych Shimano, z systemem zapadkowym są relatywnie proste w serwisie. Tutaj bardzo rzadko możemy spotkać niespodzianki, które tenże serwis nam utrudnią. Z kolei piasty z ratchetem również najczęściej są proste w serwisie, aczkolwiek zdarzają się skomplikowane przypadki. Od czego zależy dźwięk? Bo na to często zwracacie uwagę przy wyborze piasty i z mojego doświadczenia wynika, że jednak większa liczba osób woli piasty głośne, chociaż oczywiście są też tacy, którzy jednak przedkładają sobie
możliwość jazdy w ciszy. Tak naprawdę, jeśli chodzi o piastę, z mojego doświadczenia wynika, że zależy to od sposobu obróbki korpusu piasty, to czy korpus jest gruby czy cienki, jak głęboko ten mechanizm sprzęgający w tej piaście się znajduje i oczywiście od siły nacisku sprężyny czy też sprężyn, które mamy zmultiplikowane w przypadku piast z klasycznymi zapadkami. Często w sieci można znaleźć informacje na temat tego, jak piastę podgłośnić. Wiąże się to najczęściej z wyginaniem sprężynek, z rozginaniem sprężynek i rzeczywiście często podgłaśnia to piastę, ale również potrafi ją uszkodzić. Dobrym przykładem jest piasta DT Swiss, która jest naprawdę bardzo wrażliwa na rozginanie tych sprężynek i ich nadmierna siła dociskowa również może taką piastę nam uszkodzić. Innym sposobem jest pozbywanie się smaru z mechanizmów sprzęgających. Oczywiście podgłaśnia to pracę. Ja stoję na stanowisku, że zdecydowanie można zmniejszyć ilość smaru, ale osobiście odradzam zupełną jego ekstrakcję z piasty, ponieważ nie jest to dobre rozwiązanie, jednak mechanizmy, których działanie polega na tarciu, powinny mieć chociażby bardzo cienką warstwę smarującą, wtedy będą dłużej żywotne. Także podgłaśnianie piasty związane ze zmniejszaniem ilości smaru jak najbardziej, ale oczywiście robimy to z głową. Ostatnia rzecz, która bardzo mocno wpływa na to, czy piasta jest głośna, czy też nie, jest samo koło, wysokość stożka, liczba szprych w tymże kole, ale także kaseta, ponieważ klasyczne kasety, dla przykładu Shimano, będą mniej rezonowały ten dźwięk, a już kasety zbudowane w oparciu o taką drążoną, stalową puszkę, oczywiście będą tą puszką rezonansową, będą działały jak pudło rezonansowe w gitarze i tenże dźwięk będą podgłaśniały. Także również na to zwracajcie uwagę, że jeśli taką kasetę założycie, jeśli to koło będzie miało wysoki stożek, również będzie działało jako element podgłaśniający. Ostatnia sprawa, która moim zdaniem jest niezwykle istotna, wiele osób opowiada o tym, jakie piasty są lepsze, jakie piasty są gorsze, a nie chwalą się, czym jeżdżą osobiście, a uważam, że przecież skoro ktoś ma doświadczenie, to warto, aby się tym podzielił, bo może mieć to jakieś przełożenie na to, co wybierzecie również Wy. I tutaj właśnie mamy nasze dwa prywatne rowery. Teamowy NRS należy do Ani i Ania od lat jeździ na piaście Tune, która brzmi tak. Jest to bardzo lekkie rozwiązanie oparte o system zapadkowy i z tej piasty jest zadowolona, jako że Ania jest lekką osobą, ale powiem Wam szczerze, że w mojej osobistej opinii akurat piasty Tuna nie do końca są świetnym rozwiązaniem, ponieważ zbyt mocno zostały wyfrezowane w okolicy mechanizmu sprzęgającego i niestety czasami pojawiają się pęknięcia, więc coś za coś na to musicie zwracać uwagę. A w przypadku mojego roweru jest to tytanowy Van Nicolas. Ja z kolei wybrałem piastę marki Chris King i pomimo tego, że jestem miłośnikiem tak zwanego weight winnies, light bikingu, czyli odchudzania, naprawdę wyraźnego odchudzania swoich części, w tym przypadku mam piastę, która jest bardzo ciężka, bo waży w okolicy 270 gramów. Jeździłem na znacznie lżejszych rozwiązaniach, ale przyznam, że nie sprawdzały mi się i nie chodzi tu o mechanizmy sprzęgające, ale bardziej o samą konstrukcję piasty. Jedne dostawały luzów, inne wyrabiały się na miejscu połączeń łożysk z korpusem. Było to naprawdę frustrujące, musiałem często serwisować te piasty, a w przypadku Chris Kinga można naprawdę niemalże nie robić nic przez długi czas. Oczywiście nie istnieją piasty wieczne i ta również wymaga pewnej atencji, ale jednak jest to w mojej opinii człowieka, który gdzieś tam chce sobie połączyć możliwość jak najrzadszego serwisowania z jednak mimo wszystko lekkimi komponentami. Taka piasta
po prostu robi robotę, ale też no, mam świadomość tego i Wy musicie mieć świadomość tego, że najnowsze piasty Chris Kinga no, borykają się również z wieloma problemami i są to także problemy związane z mechanizmem sprzęgającym i bardzo często cierpią na przykład na luzy w bębenku. Jest to problem znany Chris Kingowi i nie tak dawno pojawiła się nowa wersja tejże piasty, ponoć poprawiona. Mam nadzieję, że tak rzeczywiście jest. A jak brzmi taka piasta w przypadku mojego roweru, małych kół i niskiej obręczy, jak również klasycznej kasety? No, tak jak brzmi slogan reklamowy marki Chris King, czyli Angry Bee, złośliwa, wściekła pszczoła. Rzeczywiście jest to taki dźwięk tej wściekłej, złej pszczoły, która gdzieś tam nam krąży nad uchem i taki donośny dźwięk, takie buczenie wydaje. To sprzęgło moim zdaniem jest niezawodne. Są tutaj 72 punkty zaczepienia na pełnym obrocie. W przypadku, myślę, w większości przypadków to wystarczy, bo też zauważcie, że producenci od pewnego momentu gonią za tą zwiększoną liczbą punktów zaczepienia. Nie do końca, moim zdaniem, zawsze ma to sens. Czasami jest to przerost formy nad treścią, a tutaj te 72 punkty zaczepienia to naprawdę jest coś, co robi już swoją robotę i w terenie, na szosie działa naprawdę doskonale. Ja starałem się Wam mniej więcej nakreślić to, z czym musimy mieć do czynienia w przypadku tematyki, jaką jest tematyka mechanizmów sprzęgających w piastach, od czego zależy głośność, od czego zależy trwałość, jaka jest łatwość i trudność serwisowania. A teraz przeniesiemy się do chłopaków z Dandy Horse i oni opowiedzą nam, jak widzą to ze swojej perspektywy. A oczywiście pamiętajcie o tym, że integralną częścią tego filmu jest nasz wspólny artykuł, do którego przeczytania również Was zapraszamy. I pamiętajcie o sekcji komentarzy, która również należy do Was, a my jedziemy na wycieczkę do Dandy Horse. Chodźcie.